Witam serdecznie na kanale TFWM. Kolejny gość, kolejne rozmowy i dzisiaj mój kolejny gość, można powiedzieć gość niedzielny, Leonard Zmarzlik, piłkarz, zawodnik Reiniru Sangerdi zespołu z drugiej ligi islandzkiej. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Witam serdecznie, witam też wszystkich. Z Leonardem już rozmawialiśmy na moim poprzednim kanale, obecnym też drugim kanale, który mam na rozmówkach polsko-piłkarskich. Fajna rozmowa, więc troszeczkę już wiem co i jak. Prześledziliśmy wtedy Twoją karierę w Polsce, przyjazd na Islandię. Dzisiaj troszeczkę inaczej zacznę. Powiedz mi, niedawno wróciliście z obozu zagranicznego. Opowiedz coś o tym obozie, jak to wyglądało, z kim graliście i jak Ci się podobało przede wszystkim. Okej, w porządku, no to też gdzieś tam przed sezonem byliśmy w Portugalii, dokładniej obok Faro. E, Bardzo fajna sprawa, bo gdzieś, no pierwszy raz byłem na takim obozie z piłką seniorską za granicą, w naprawdę fajnym miejscu, na świetnym obiekcie, gdzieś idealnym, typowo właśnie gdzieś na ten okres przedsezonowy. No i pojechaliśmy drużyną, gdzieś byliśmy koło tygodnia czasu, na naprawdę świetnych obiektach. Też szczerze powiedziawszy, no to duże zaskoczenie na pewno, bo z tego co wiem, z tego co też rozmawiam ze swoimi znajomymi, to nawet drużyna z Ekstraklasy Polskiej nie mogła sobie gdzieś pozwolić, żeby wyjechać za granicę na obóz przed sezonem, a my gdzieś tam zaatakowaliśmy Portugalię i było naprawdę świetnie, szczególnie, że na Islandii jest taka, nie inna pogoda, a tam naprawdę słonecznie, plus dodatkowo super boiska. Obiekt, gdzie tak na dobrą sprawę mieliśmy wszystko, od basenów, od zimnych jakichś wanien z lodem, sauna, jacuzzi, świetny obiekt, jeśli chodzi o cały hotel, cały resort. Na pewno, żeby gdzieś tam wypocząć po treningu, ale też, żeby dorzucić do pieca przed sezonem. No i tak na dobrą sprawę, jak wróciliśmy z Portugalii, to mieliśmy jeszcze tydzień gdzieś tam dopięcia tych przygotowań przed ligą. No i w ten weekend zaczęliśmy nasze rozgrywki. Powiedz mi, ile liczyła wasza kadra taka, która wyjechała do Portugalii? Ilu was było zawodników? Koło 20 osób nas było. Nie pojechali też wszyscy, ale gdzieś tam każda osoba, która generalnie no w kadrze mamy koło 24 osób, więc praktycznie każdy był. Niektórzy nie dali rady się pojawić, ale gdzieś pojechaliśmy praktycznie całą drużyną. A Jakub Górski był z wami? Nie, niestety Kuba nie był z nami. Gdzieś tam jako bramkarz pojechaliśmy z bramkarzem rezerwowym, więc to był taki gdzieś główny też minus tego wszystkiego, bo wiadomo, że lepiej pojechać z pierwszym bramkarzem, z osobą, która gdzieś tam cały czas stoi między słupkami cały sezon. Kuba niestety nie mógł się pojawić, ale gdzieś tam reszta kluczowych zawodników była obecna. Powiem ci tak szczerze, widziałem migawki na koncie Huberta Kotusa, wasze migawki właśnie z Portugalii, mega fajna Mhm. sprawa. Piękna, słoneczna pogoda. No wiemy, że tutaj kwiecień i maj na Islandii różne są, a tamte temperatury dochodziły do 20 stopni? Tak, tam było po 28 stopni codziennie, 29, 30, więc naprawdę świetnie. Szczególnie jak gdzieś tam też no, mieliśmy czas dla siebie równie dobrze, gdzieś wieczorami, gdzie też było bardzo ciepło, gdzie też mogliśmy zwiedzić po prostu te miasteczka na południu Portugalii, więc nie dość, że super przygotowania z fajnymi treningami, to dodatkowo gdzieś też atrakcja w postaci po prostu zwiedzenia tej części Portugalii. A powiedz mi, jak wyglądał taki wasz dzień treningowy, taki dzień na obozie? No to tak, przede wszystkim wstawaliśmy codziennie o 7:30. Gdzieś każdy, kto też chciał, no to była tam wolna ręka jeszcze właśnie przed treningiem, żeby pójść sobie na siłownię jeszcze przed śniadaniem. Śniadanie mieliśmy o godzinie 8:00, trening zaczynaliśmy rano o godzinie 10:00 bodajże. No w takim jeszcze niepełnym słońcu, ale już robiło się ciepło, jak kończyliśmy ten trening, ale na szczęście też fajnie, jakby obieg był na tyle przygotowany, że ta murawa była podlewana. Później po tym treningu gdzieś mieliśmy czas jeszcze szybko, żeby pójść na basen przykładowo, albo po prostu się ogarnąć, po treningu pójść na obiad. No i gdzieś tam w tych pierwszych dniach mieliśmy drugi trening jeszcze po obiedzie, ale też już w późniejszym okresie tego jakby obozu całego mieliśmy więcej czasu dla siebie, bo gdzieś ten poranny trening był
wyczerpujący, gdzieś trenowaliśmy po 2,5 godziny dziennie, jakby na jednym treningu i też jakby to było ok, bo to w sumie gdzieś godziny poranne to były jedyne takie godziny, gdzie mogliśmy po prostu trenować, bo nie było tak gorąco, jak powiedziałem, około 30 stopni, więc później po obiedzie, tak jak mówię, jak już nie mieliśmy tych 2 treningów, no to mieliśmy ten czas dla siebie, mogliśmy na przykład sobie pojechać do Faro, mogliśmy, nie wiem, pokorzystać z siłowni, która była na obiekcie, mogliśmy sobie też nawet pójść na boisko, jeśli ktoś chciał na basen, tak na dobrą sprawę była wolna ręka i też często gdzieś po prostu jakiś wyjazd wieczorem, żeby przykładowo zwiedzić jakąś miejscowość. Zauważ ciekawą rzecz. Jesteś w zespole drugoligowym na Islandii, można powiedzieć trzeciego szczebla rozgrywkowego i twój kolega w sumie, też mój dobry znajomy, też człowiek, który gdzieś tam pośrednio uczestniczy w TFWM, Robert Bąkała, też z zespołem drugoligowym z waszej ligi z Selfos był na obozie zagranicznym. Praktycznie to jest chyba nie do pomyślenia w polskich warunkach, żeby zespoły z drugiej, trzeciej ligi jeździły na takie obozy. Tak, oczywiście, że tak. Ja też, tak jak powiedziałem, nawet drużyna z Ekstraklasy mojego dobrego znajomego nie pojechała na obóz przed sezonem, trenowali, zostali w Polsce, a tutaj na Islandii jakby to jest normalne, że gdzieś drużyny nawet z tej drugiej ligi, czyli tak jak powiedziałeś, z trzeciego szczebla rozgrywkowego, po prostu jadą gdzieś, żeby też na pewno się ogrzać trochę przy Tak. tej pogodzie, którą mamy na Islandii, ale też oczywiście przepracować mocno ten okres i na pewno to jest gdzieś tam duży plus i jest to mocno profesjonalne, bo też można gdzieś tam poczuć no nawet piłkę na najwyższym poziomie, no bo nie oszukujmy się, ale gdzieś tam te drużyny topowe, no to wszystkie tam jeżdżą, a tam też fajnie w sumie było na tamtym obiekcie, bo gdzieś były koszulki klubów, które były na tym obiekcie, na którym my się znajdowaliśmy, no to topowe kluby, topowe reprezentacje, gdzieś też młodzieżowe, jakieś zgrupowania dla sędziów, bo obiekt był idealny po prostu do tego typu obozu przedsezonowego. A powiedz mi, uczestniczyłeś w przygotowaniach w polskich klubach, w polskich warunkach, mówisz, że to twój pierwszy obóz, a jak to jest z intensywnością? Można porównać do tego, co było w Polsce, a to, co przepracowałeś teraz w Portugalii? Powiem tak, jeśli chodzi gdzieś tam o intensywność, no to w Polsce, jak byłem w klubach na trzecim, w trzeciej lidze polskiej, no to gdzieś uważam, że ta intensywność przygotowań była na troszkę wyższym poziomie, gdzieś typowo biegowym, typowo siłowym, że tak powiem. Piłkarsko mega podobnie. Tutaj jakby Islandczycy przynajmniej w tym sezonie, który my mieliśmy przygotowawczym, nie skupialiśmy się tak mocno gdzieś nad przygotowaniem takim mocno motorycznym, tylko bardziej takim też piłkarskim i tak jak powiedziałem, gdzieś te treningi 2,5 godzinne w Portugalii były naprawdę mocno intensywne, popracowaliśmy nad wieloma aspektami, ale też jakby warto pamiętać o tym, że to był obóz przedsezonowy praktycznie 2 tygodnie przed ligą, więc my też już nie mogliśmy biegać jakichś bip testów albo mocno chodzić na siłownię. Jakby tymi rzeczami zajmowaliśmy się wcześniej jeszcze na Islandii, więc to był już, myślę, taki obóz bardziej przygotowawczy, typowo pod ligę, typowo piłkarsko. W sumie w Polsce jest tak samo, że gdzieś te początki przygotowań między rundami w zimę, no to jest mocny gdzieś tam gaz typowo, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, później już z czasem szlifowanie tych detalów typowo piłkarskich, więc można to porównać, że podobnie jeśli chodzi piłkarsko, ale w Polsce mocno stawiamy na tą motorykę, na tą siłę, szybkość i wytrzymałość. Tutaj jakby też bardziej na aspekty piłkarskie. To dopiero początek w sumie sezonu, graliście Puchar Islandii, zagraliście już ligę, wcześniejsze te mecze Pucharu Ligi Islandzkiej, tak sprawdzałem. Brałeś udział w tych meczach Pucharu Ligi Islandzkiej? Tak, zagrałem, bo to był taki puchar, ja grałem ten puchar towarzyski, gdzieś tam, gdzie było te 6 drużyn bodajże w Tak, grupie, tak. raczej 3 z drugiej ligi i 3 z trzeciej ligi, bo oni też to tak fajnie mieszałem tutaj na Islandii, no to zagrałem chyba w 4 spotkaniach i później dostałem też właśnie z drużyną Roberta z Selfos, dostałem kontuzję, która gdzieś tam wykluczyła mnie na miesiąc przygotowań, co też jakby troszkę na tym straciłem, ale tak, brałem udział w tym turnieju. A jak się czujesz teraz? Ogólnie jesteś gotowy na 100% do gry?
Tak, myślę, że tak, bo gdzieś też już miesiąc nie mam tej kontuzji. Też wróciłem właśnie na Portugalię. W Portugalii mocno przepracowałem, już tego bólu, który był w dwójce, nie czuję. No i wczoraj w sumie też zagrałem cały mecz, 97 minut, więc czuję się dobrze, nic mnie nie boli, więc jest dobrze. Powiedz mi, jak przebiega Twój pobyt, kolejny sezon na Islandii? W poprzednim sezonie awansowaliście do piłkarskiej drugiej ligi. Jak się czujesz już po tych wielu miesiącach pobytu? Oczywiście też z wyjazdami pewnie z Islandii. Jak się czujesz tutaj na wyspie? U mnie generalnie wyglądało to tak, że ja przyleciałem praktycznie pod koniec kwietnia tamtego roku na Islandię. Zagrałem cały sezon, który trwa tutaj od maja do gdzieś tam końcówki września i praktycznie wróciłem do Polski na 4 miesiące. Momencik. Widać mnie? Słychać? Tak, tak, coś wyrzuciło. No Lekko mnie okej, przerwało pewnie. dobra, Halo, jest, halo? jest. Jest okej. Momencik, bo nie słyszę. Ja Ciebie słyszę. Dobra, powinno być ok. Ja Ciebie słyszę. A Ty? Chyba, że mnie nie słychać. Słychać. Dobra, ale ja nie słyszę, niestety. Momencik. Może. Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? Nic nie słyszę totalnie. Ja Ciebie słyszę. Hmm. Mm, mm, mm. O, teraz słyszę. Jest Słyszysz? okej. Tak Okej, jest. dobra, Dobra, bo tak mała czasem przerwa techniczna. mała przerwa, ale to nie szkodzi. Właśnie ten program taki jest, że czasami trzeba jeszcze raz wyjść i wejść. Okej. Mhm. Na czym skończyliśmy, bo wypadłem z rytmu. O urazie, o końcówce i o przygotowaniu po urazie. Mhm. Nie, właśnie było, zapytałeś jak gdzieś tam ten pobyt na Islandii, no to Aha, tak tak. mówię, gdzieś skończyłem w październiku, gdzieś przyleciałem do Polski z powrotem, no i gdzieś tam wróciłem tutaj na początku lutego, praktycznie 1 gdzieś lutego, już mnie też ściągnęli na przygotowania, no i byłem w lutym, gdzie było dosyć zimno, bo jak przyleciałem rok temu, to już była końcówka kwietnia, czyli gdzieś pogoda tak jak teraz, gdzie już jest słonecznie, troszkę cieplej i tak dalej, ale generalnie mega pozytywnie oceniam cały pobyt na Islandii. Podoba mi się ten kraj, mogłoby troszkę mniej wiać czasami, ale jeśli chodzi gdzieś o pogodę, jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi przede wszystkim o klub, do którego trafiłem, czyli tutaj typowo Reynir Sandgerði, no to jestem mega zadowolony i bardzo się cieszę z tej decyzji, którą podjąłem, żeby tutaj przylecieć. Mhm. A powiedz mi, są jakieś w klubie rozmowy między wami, a może z zarządem, może trenerzy kładą na coś nacisk, że w tym sezonie jako Beniaminek macie wykręcić jakiś wynik, czy po prostu to z meczu na mecz pokaże, o co w tym sezonie gracie? Powiem tak, ja jakby totalnie też nie wiem, czego się spodziewać po tym sezonie, bo nigdy nie grałem w tej lidze i wiadomo, że ta liga jest wymagająca, bo przede wszystkim jest dużo wyjazdów, bo jest gdzieś dużo drużyn rozstawionych po całej Islandii, plus dodatkowo są to na pewno lepsze drużyny niż w trzeciej lidze. My, jeśli chodzi o drużynę na papierze, mamy o wiele lepszą niż sezon wcześniej, gdzie robiliśmy awans. Jeśli chodzi gdzieś tam o zestawienie personalne, no to naprawdę duże wzmocnienia zrobił klub i też jakby wszyscy wiemy, że jesteśmy naprawdę bardzo mocni, ale gdzieś też myślę, że potrzebujemy czasu, żeby razem się zgrać, żeby to po prostu zaczęło huleć. I jeśli załapiemy, no to osobiście uważam, że stać nas na to, żebyśmy gdzieś byli na tych topowych miejscach w tej drugiej lidze,
Ja tak jak mówię, nie wiem czego się spodziewać gdzieś tam po reszcie przeciwników, bo wczoraj graliśmy ze Spadkowiczem z pierwszej ligi. Niestety jakby też mecz przegrany. Gra nie taka jaka powinna być, ale tak na dobrą sprawę był to gdzieś wyrównany mecz, gdzie też mogliśmy śmiało pokusić się o 3 punkty. No właśnie, patrzyłem na wynik, do przerwy chyba było 0-0, przegraliście 0-3 i była Mhm. jeszcze chyba czerwona kartka, tak? Tak, czerwona kartka w sumie taki najważniejszy moment gdzieś meczu, bo dostaliśmy ją w 50 minucie od razu gdzieś tam po przerwie i to też szczerze ułożyło cały mecz. A powiedz mi, to spotkanie, to mnie ciekawi bardziej, to spotkanie już w Pucharze Islandii, gdzie prowadziliście i przegraliście 5-1, grałeś w tym meczu? Nie, właśnie nie grałem, wtedy byłem kontuzjowany i też nawet mnie nie było na tym meczu, bo akurat Aha, wtedy szybko pojechałem też do Polski, więc na tym meczu mnie nie było. E, No. okej, nie będę ciebie pytał. Ten sezon zaczął się właśnie porażką 0-3, ale tak chciałbym ciebie spytać ogólnie o twój zespół, bo dołączył do was kolejny z Polaków, Hubert Kotus, wiemy, jest was 3. To też tak pomaga troszeczkę tobie jako zawodnikowi z zagranicy z Polski, że masz kolegów swoich takich polskojęzycznych? Jak to No, wygląda u zawodnika za granicą? No na pewno, bo zawsze gdzieś tam można po polsku po prostu coś sobie krzyknąć. Z tego co mi wiadomo, no to na naszym szczeblu no to jest nasza trójka jedynie i Robert w Selfos, Tak. czyli reszta nas gdzieś tam nie rozumie. Zawsze można coś krzyknąć po polsku, na przykład Kubie jako bramkarzowi, który na przykład rozpoczyna z piątki, żeby zagrał do Huberta, więc to gdzieś tam na pewno pomaga. I na pewno też fajnie gdzieś tam. Wiadomo, że troszkę inaczej się gra z zawodnikami z zagranicy, inaczej gra się też z Polakami. Wiadomo, wszyscy i tak mimo wszystko, no Hubert do nas dołączył dopiero w tym sezonie. Też gdzieś musimy się nauczyć grać wszyscy razem, bo tak jak mówię, no drużynę mamy na pewno bardzo dobrą personalnie, ale tutaj przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy też wiedzieli, kto jak gra, jak komu można zagrać i żeby to hulało, że tak powiem, jako jeden organizm, dobrze? A jeśli chodzi o Huberta i o Kubę, no to na pewno też fajnie grać gdzieś z Polakami i też w naszym języku się porozumiewać, jakieś na przykład zaskoczenie dzięki temu po prostu wykorzystać na przeciwniku. I też jak na przykład sędzia coś mówi do was, prawda, wy możecie sobie skomentować on tego nie będzie rozumiał. Powiedz mi, powiedziałeś, graliście z Beniaminkiem, przepraszam, ze Spadkowiczem z pierwszej ligi, z zaplecza Ekstraklasy Ejgirem. Widać było już tą piłkarską jakość, że to troszeczkę inny zespół niż te, z którymi się mierzyłeś rok temu? Na pewno inna jakość gdzieś tam zawodników, drużyny, bardziej gdzieś bardziej ludzie, którzy gdzieś tam są poukładani też taktycznie, jeśli chodzi o cały zespół, być może personalnie, nie wiem, my mamy lepszych zawodników, ale gdzieś tam oni jako zespół naprawdę było widać, że przede wszystkim grają w kompakcie, dobrze grają w obronie, dobrze gdzieś tam też operują piłką. Jakościowi zawodnicy oczywiście i na pewno gdzieś tam troszkę inny level niż to miało miejsce rok temu po prostu w trzeciej lidze. Mhm. A tak zmieniając troszeczkę, bo tak sobie teraz pomyślałem o Islandczykach, sporo pewnie Islandczyków jest u was w zespole, sporo, prawda? Sporo, jasne. A trener też dalej Islandczyk? Tak, trener Islandczyk, pierwszy i drugi. Pierwszy gdzieś tam też z korzeniami z Filipin, więc ciekawie, Okej. ale no Islandczyk, który od dziecka praktycznie mieszka na Islandii. O tak pytam Cię o tych Islandczyków, bo kilka tygodni temu nasza reprezentacja walczyła w barażach, finał baraży i Islandia walczyła w barażach, grając mecz finałowy w Polsce z Ukrainą. Obserwowałeś, jak Islandia sobie poradziła? Tak, oglądałem ten mecz, też tutaj w sumie rozmawiałem z Islandczykami od razu po meczu. Gdzieś tam nie spodziewali się chyba, w sensie nie liczyli gdzieś na zwycięstwo z Ukrainą, bo wiedzieli, że to jest też mocna gdzieś tam ekipa, ale no dzielnie walczyli i myślę, że mecz też był na wysokim poziomie. Mhm. Tak samo właśnie tutaj z tego co słyszę głosy właśnie Islandczyków tutaj tak samo byli bardzo, bardzo zadowoleni i nawet nie narzekali na to, że Islandia nie awansowała, tylko byli szczęśliwi, że doszli do finału i zagrali z naprawdę mocną Ukrainą. Powiedz mi teraz, jak wygląda Twój dzień w St. Gerdi, w Rejnirze? Oprócz piłki pracujesz?
Tak, jasne. Gdzieś tutaj teraz jak przyleciałem, to przede wszystkim gdzieś mieliśmy te treningi na samym początku. Ja też jak przyleciałem, no to tylko i wyłącznie treningi. Aktualnie mam taką, że tak powiem, przejściową pracę, nie taką pełną, że gdzieś po 8 godzin, tylko po prostu taką zwykłą, żeby też gdzieś zabić czas chwilowo, ale od następnego miesiąca już zaczynam pracę w klubie, gdzieś u nas właśnie w Sangerdi, gdzie tak na dobrą sprawę zawsze, żeby coś pomóc, na przykład, nie wiem, przy murawie, pomóc gdzieś w ogóle w całym budynku klubowym, więc mniej więcej tak będzie wyglądało. Moje lato startuje właśnie z tą pracą od 1 czerwca. I powiedz mi, to jakoś godzinowo będzie wyglądało po kilka godzin, po 2, 3, 4 godziny, czy nie ma takiego planu? To zależy, bo pewnie będą dni, że totalnie nic, ale też na pewno będą dni, że na przykład będę siedział 3-4 godzinki i powiedzmy gdzieś tam pomagał też z drugim zawodnikiem z Serbii. Okej. A powiedz mi, to jest też ciekawe, bo jednak awans wiąże się troszeczkę czasami z poprawą boiska, z czymś, czy na murawie, na stadionie Rejnidu coś się zmieniło względem trzeciej ligi, czy coś było poprawiane? Na ten moment nie. Przede wszystkim jakby też warto pamiętać o tym, że jesteśmy na Islandii, jeszcze ta naturalna murawa, którą posiadamy bardzo dobrą, ona jeszcze też nie doszła do siebie, co było też widać gdzieś tam wczoraj. Jeszcze ta trawa w niektórych miejscach jest żółta, jeszcze nie jest taka, jaka powinna być, ale wiadomo, że to przyjdzie. A tak typowo, jeśli chodzi gdzieś tam o ulepszenie obiektu, no to nic takiego specjalnego. Też jakby osobiście uważam, że ten obiekt jak na warunki nawet tej drugiej teraz ligi islandzkiej mamy naprawdę bardzo fajny, bo gdzieś tam te 2 boiska treningowe plus boisko główne, wszystko płyta naturalna na wysokim poziomie, tak jak też mówiłem właśnie w ostatnim wywiadzie, jak rozmawialiśmy, więc nic się nie zmieniło, ale na pewno jest na fajnym poziomie i wystarczająco. Okej. A mówiłeś o lutym, o przylocie do Islandii po urlopie. Trenowaliście w jakiejś hali? Tak, trenowaliśmy głównie w Keflaviku, tutaj gdzieś na hali drużyny z Keflaviku pierwszej ligi. Wymiarowe boisko, naprawdę gdzieś tam fajnie, no na pewno cieplej niż na dworze, ale też mieliśmy to właśnie mieszane z treningami na zewnątrz, na płycie wiadomo sztucznej, jak to w zimę bywa. W Reykjaviku, więc w Alftanes dokładnie, więc gdzieś tam to mieszaliśmy. No wiadomo, u siebie nie mogliśmy trenować, nie mamy płyty sztucznej jeszcze, więc musieliśmy gdzieś tam korzystać z obiektów albo Keflaviku, albo drużyny właśnie z Alftanes. Ciekawi mnie, bo poprzedni sezon miałeś udany. Te statystyki, które patrzyłem, były naprawdę fajne i tak jak mówiłeś, od kwietnia grałeś. Zrobiliście awans ze swoim zespołem. Czy czasem nie pojawiły się jakieś zapytania z innych klubów przed sezonem? Tego nie wiem. Wiem, że na pewno gdzieś Reynir od razu, praktycznie jak przyjechałem, to gdzieś od razu mnie wzięli do siebie i gdzieś rozmawialiśmy po prostu o kontrakcie, bo jak przyleciałem rok temu, to podpisałem kontrakt na 2 lata z Reynirem, że ten sezon, który był, plus ten teraz, a oni tak na dobrą sprawę przed tym sezonem bardzo im zależało na tym, żeby podpisać ze mną kontrakt na 3 lata, czyli ten sezon i jeszcze 2 lata, gdzieś już na nowych warunkach, lepszych warunkach, więc ja na razie się gdzieś tam skupiam typowo na Reynirze, gdzieś oni też wyciągnęli tą pomocną dłoń, jak jeszcze byłem w Polsce, jak też gdzieś ten okres był średni w tamtym momencie, jak przylatywałem na Islandię, zagrałem dobry sezon, oni też gdzieś tam myślę, że widzą potencjał we mnie, plus dodatkowo ja też chcę dla nich grać, a tak jak mówię, zrobiliśmy ten awans, teraz wyższy szczebel, na pewno ciekawy szczebel i na razie też jakby skupiam się na tym, choć wiadomo, że to nieuniknione, jeśli ten sezon będzie taki jak poprzedni albo lepszy, no to wiadomo, że gdzieś tam będzie można wtedy myśleć, co dalej, może wyżej. A fizycznie po tym urazie czujesz się dobrze, lepiej, czy jeszcze potrzebujesz troszeczkę czasu? Jasne, czuję się dobrze. Myślę, że też wczoraj dużo pobiegałem. Tak jak mówię, nie czuję bólu i czuję się dobrze. Myślę, że to było gdzieś tam wystarczająco po tej kontuzji, ta Portugalia, plus jeszcze tydzień przygotowań na Islandii, żeby dobrze też wprowadzić w to wszystko i też mocno zacząć ligę. Też chciałem pogadać z Tobą, też gadaliśmy kilka tygodni temu z Jakubem Górskim właśnie o travel,
o chłopakach, o Hubercie i Robercie między innymi, o tym jak pomagają właśnie zawodnikom nie tylko z Polski, bo przecież też wielu innych zawodników tu przyjechało, przyleciało z innych krajów i tak chciałem Ciebie zapytać, czy wiemy, że różna jest mentalność nas, Polaków, wygracie w piłkę, ale czy to dla Was, na przykład jak tak między sobą rozmawiacie, między Kubą a Hubertem, to nie jest dla Was problem, że Wy przyjeżdżając na Islandię do tego, że gracie, możecie iść do pracy, to nie jest problem dla Was? Jasne, że nie. Tak jak mówię, gdzieś chłopaki robią naprawdę super robotę, jeśli chodzi o znalezienie klubów dla po prostu zawodników, którzy przykładowo grają w trzeciej, czwartej, nie wiem, piątej lidze polskiej, bo ci zawodnicy przede wszystkim no na pewno nie zarobią tyle w Polsce, co przyjeżdżając tutaj, grając na naprawdę fajnym poziomie, bo też nie wiedziałem, czego się rok temu spodziewać na Islandii, ale jak przyjechałem, zobaczyłem też, jak wygląda trzecia liga, teraz już widzę, jak wygląda druga liga, to jestem pozytywnie zaskoczony i gdzieś mogą sobie dołożyć tą pracę. Ja już powiedziałem, jak to też mniej więcej gdzieś tam u mnie wygląda, ja też prowadzę jeszcze dodatkowo swój biznes, więc być może ja nie potrzebuję gdzieś tam pracy na pełny etat, ale osobiście z tego, co zauważyłem z mojej perspektywy na Islandii, wszyscy pracują i już wiem, dlaczego pracują, bo tutaj tak na dobrą sprawę nie ma co robić, jeśli chodzi gdzieś o jakieś na przykład wyjścia czy cokolwiek, a gdzieś te prace są naprawdę fajnie ułożone. Tutaj też myślę, że z tego, co zauważyłem, no to pracowników się szanuje, jakby każdy, kto gdzieś pracuje w jakiejś firmie, no to ma dużo benefitów fajnych, gdzieś różne urlopy, różne jakieś zniżki i tak dalej. I Islandczycy kochają pracować i naprawdę można się gdzieś do tego zaadaptować, jeśli chodzi o to, jak na przykład jakiś zawodnik przyjeżdża z polskiej, przykładowo trzeciej ligi, bo też jeszcze warto jakby powiedzieć o tym, że często gęsto, też teraz to w sumie zauważyłem po nawet moich znajomych, że osoby, które grają w trzeciej, czwartej lidze polskiej, wiadomo, no tam nie ma jakichś bardzo dużych pieniędzy, chyba że gra się na przykład w Wieczystej Kraków, ale nie ma bardzo dużych pieniędzy, a oni tylko i wyłącznie grają w piłkę. No i moim zdaniem gdzieś to też jest błędne podejście, no bo wiadomo, jak gra się przykładowo w Ekstraklasie, można się w 100% skupić na piłce, ale jeśli się nie gra w Ekstraklasie pierwszej lidze, no to osobiście uważam, że taka Islandia jest super rozwiązaniem, bo przede wszystkim można zarobić pieniądze, a też są perspektywy, żeby po prostu grać na naprawdę fajnym poziomie, moim zdaniem. Zwłaszcza, że sam wiesz z autopsji, pewnie znasz wielu chłopaków, którzy grają u nas w Polsce, że często te kluby, my mówimy o trzeciej lidze, teraz ja chcę powiedzieć o trzeciej lidze, ale my w drugiej i pierwszej lidze, te kluby często są niestabilne finansowo, niewypłacalne. Otóż to, więc jakby dla mnie też to jest dosyć dziwne podejście, żeby bawić się często gęsto w piłkarza, mając naprawdę gdzieś mały kontrakt, bo wiadomo, że w Polsce ciężko liczyć na dobre pieniądze, jeśli jest się młodym, jeśli jest się w takim mało właśnie, tak jak powiedziałeś, stabilnym klubie, gdzieś warto to sobie połączyć, czy to ze swoim biznesem, czy to nawet z pracą, tak na dobrą sprawę i gdzieś iść do przodu, więc powiem tak, że można się też uczyć od Islandczyków, być może nie w taki sposób, jak tutaj jest, że aż drużyny w tej naszej ekstraklasie w Pepsi, tutaj na Islandii tylko chyba 2 albo 3 drużyny mają zawodników, którzy nie pracują, Valur ale chyba, gdzieś, Valur tak, Reykjavik i chyba Breiðablik może. tak, no możliwe, że te 2 kluby, a wreszcie tych klubów zawodnicy pracują i w sumie też im się nie dziwię, bo gdzieś tutaj jest to fajnie wszystko poukładane i nikomu tu nie przeszkadza, tak jak w Polsce, bo w Polsce też byłem gdzieś w drużynach, które były w trzeciej lidze polskiej i nikt w szatni nie pracował. Między innymi gdzieś tam właśnie w siarce Tarnobrzeg, to też zależy od klubu, jak klub płaci, jakie gdzieś tam też są warunki, ale tak jak mówię, no jeśli można to połączyć na pewno i możemy się tego uczyć od Islandczyków. Travel właśnie pomaga zawodnikom, nie tylko, bo tak jak z Hubertem też czasem gadamy, też trenerom mogą pomagać chłopaki, ale Mhm. takie pytanie do Ciebie czysto hipotetyczne, czy w Polsce by to przeszło, na przykład w takiej trzeciej lidze, zawodnik do 12 pracuje, obiad, drzemka i 18 trening? Jak myślisz, wyszłoby to?
Myślę, że tak. Ja no też jakby miałem styczność z takim klubem, bo jak grałem w pniówku, no to tak na dobrą sprawę to praktycznie cała szatnia pracowała i to też była dosyć ciężka praca, bo to była praca gdzieś na kopalni i jakby ci zawodnicy dawali radę na spokojnie i myślę, że to też nawet pomaga. Ja osobiście też mogę powiedzieć gdzieś typowo od siebie, że jeśli przykładowo się prowadzi swój biznes albo się pracuje i gra się w piłkę, to jest to naprawdę bardzo fajny balans, bo ta głowa nie jest narzucona w ogóle tylko i wyłącznie piłką nożną, nie myśli się tylko i wyłącznie o tym, tylko jest jakaś odskocznia i mi to przykładowo mocno pomaga. Wiadomo, są różni zawodnicy, są też pewnie tacy, którzy chcą się w 100% skupić na piłce, bo wtedy czują, że są lepsi, że lepiej grają, ale mi osobiście mocno gdzieś tam pomagają właśnie takie odskocznie, że jeśli jestem na boisku, jeśli jestem na treningu, na meczu, daję z siebie 100%, jeśli robię coś innego, to po prostu totalnie też się na tym skupiam i myślę, że się to fajnie łączy i odpowiadając na pytanie, myślę, że w Polsce na pewno też by to wyszło. Tak jak mówię, to zależy też od klubu, od podejścia klubu, od pieniędzy, które też klub posiada. Wiesz co, taka dygresja, powiem Ci, przypomniałeś mi o Pniówku powiedziałeś, a mi teraz się przypomniała historia Daniela Szczepana, który dzisiaj gra w Ruchu Chorzów w Ekstraklasie, Mhm. najlepszy snajper Ruchu i on właśnie w wywiadzie, czytałem w wywiadzie z nim, że on też pracował jako górnik, był na kopalni i on już powoli chciał kończyć z piłką jako zawodnik, tam grał w GKS-ie Jastrzębie i chciał kończyć i jakoś to właśnie wyszło, ale mówił, że łączył to, że było bardzo ciężko, bo praca na kopalni jest bardzo ciężka, był styrany po treningach, po meczach, ale jakoś jednak można i teraz sobie pomyślałem, że jednak w Polsce daliby zawodnicy radę na tym poziomie. Jasne, myślę, że jak najbardziej, szczególnie, że nawet patrząc na taki Pniówek Pawłowice, no to oni są chyba już 11 czy 12 rok z rzędu w trzeciej lidze, uważam najmocniejszej dla mnie, trzeciej lidze w Polsce, gdzie zawsze są gdzieś tam w środku tabeli. No i tak jak mówię, no większość tych chłopaków codziennie pracuje na kopalni i jakby dają radę to ciągnąć, plus dodatkowo mają też z tego lepsze pieniądze, gdzieś mają lepsze pieniądze też na życie, bo nie utrzymują się tylko i wyłącznie z piłki, gdzie też mają kontrakty, ale też dodatkowo mają pracę i to też jest jakieś tam rozwiązanie. Ja być może to pytanie tobie zadałem w tamtym roku, ale chciałbym je teraz zadać, bo już jesteś dłużej w tej drużynie, ta drużyna powiedziałaś jest lepsza. Czy wrzucony Rejnir do trzeciej ligi grupy trzeciej i wrzucony Rejnir do trzeciej ligi grupy czwartej, tam gdzie jest siarka, walczyłby o awans do drugiej ligi, czyli tutaj, gdzie wy jesteście w Islandii? Powiem tak, generalnie jeśli chodzi o naszą drużynę, to jest personalnie o wiele lepsza niż sezon temu. Sezon temu była naprawdę mocna, ale gdzieś teraz personalnie ci zawodnicy są naprawdę bardzo jakościowi, którzy grali w bardzo ciekawych klubach, czy to na Islandii, czy to za granicą i osobiście uważam, przynajmniej takie mam odczucie gdzieś z boiska, że na spokojnie moglibyśmy walczyć o awans w jednej i drugiej grupie trzeciej ligi, o których powiedziałeś, bo ta drużyna naprawdę jest mocna. Tak jak mówię, jeszcze nie poznałem tej naszej drugiej ligi tutaj na Islandii, ale patrząc z perspektywy tego meczu, który wczoraj zagraliśmy ze Spadkowiczem z pierwszej ligi, no to ten poziom naprawdę jest ciekawy i tak jak grałem w Polsce, czy to w siarce, czy to w pniówku z czołowymi drużynami tamtych trzecich lig, z siarką w sumie no, my byliśmy czołową drużyną, bo był zrobiony ten awans do drugiej ligi, no to są to mega podobne poziomy i pewnie byśmy na spokojnie mogli gdzieś tam walczyć o awans. A powiedz mi tak, jestem ciekaw, wspomniałeś o tych zawodnikach, którzy wzmocnili wasz zespół, to są zawodnicy z wyższych szczebli niż trzecia liga, druga liga, pierwsza liga może? Powiem tak, przyszli zawodnicy gdzieś, no nawet z tej najwyższej klasy rozgrywkowej na Islandii. Ze Spadkowicza, na przykład z Keflaviku przyszedł jeden zawodnik czołowy, u nas gdzieś tam teraz w drużynie. Gdzieś wzmocniliśmy się też dwoma zawodnikami typowo z Beniaminka, który też z nami awansował z tej trzeciej ligi. Gdzieś podebraliśmy dwóch czołowych zawodników od nich, króla strzelców trzeciej ligi, czyli teraz mamy króla strzelców i wicekróla strzelców właśnie tej trzeciej ligi, którą graliśmy sezon temu, plus dodatkowo gdzieś tam środkowy obrońca. 2 tygodnie przed ligą przyszedł zawodnik z Gryndaviku, więc też z drużyny, która jest no, w pierwszej lidze islandzkiej, więc na pewno z wyższych szczeblów zawodnicy, którzy mają występy, czy to w Pepsi, czy to właśnie na zapleczu Pepsi tutaj na Islandii, więc na pewno z dużym doświadczeniem, jeśli tutaj mówimy typowo o Islandczykach, ale też jeśli chodzi
o zagranicznych zawodników, takich właśnie jak naszych dwóch Hiszpanów, też Beniaminka właśnie, który awansował do drugiej ligi. A powiedz mi, jak wygląda rywalizacja na twojej pozycji? Są to zawodnicy, którzy naprawdę no, tak podbudowują ciebie, że musisz cały czas uważać na to, żeby grać, bo mogą za chwilę wskoczyć za ciebie? Powiem tak, jakby na mojej pozycji gdzieś tam rywalizuję w sumie z dwoma zawodnikami, którzy mają przeszłość na zapleczu ekstraklasy na Islandii, więc to też nie są gdzieś tam zawodnicy tacy, że nie odczuwam w ogóle presji, ale gdzieś tam wywalczyłem sobie ten pierwszy skład. Wczoraj też grałem pełny mecz, pełne 90 minut, więc uważam, że na pewno pod względem tego, kto teraz siedzi u nas na ławce, jest to lepiej personalnie skład niż było to rok temu, bo gdzieś rok temu troszkę brakowało nam tej ławki, mieliśmy dużo gdzieś młodych zawodników. Teraz na ławce siedzą no, zawodnicy, tak jak wcześniej powiedziałem, z przeszłością w pierwszej lidze islandzkiej i to też na pewno dużo pomaga po prostu zespołowi, bo może wejść taki zawodnik i też w końcowych minutach spotkania po prostu no, przyspieszyć jeszcze nasze granie. Mhm. To jest kolejny sezon na Islandii. Tak sobie pomyślałem, nad czym pracowałeś przez te miesiące pobytu w Reynisze i jakie zrobiłeś takie efekty swojej pracy, że są lepsze względem tego, co było w pniówku czy w siatce? Czy jest coś takiego, zauważasz u siebie, że jesteś lepszy w czymś niż rok, 2, 3 lata temu? Tak, przede wszystkim uważam, że więcej widzę na boisku. Mam też takie szczęście, że gdzieś no, na co dzień w tym środku pola gram z naprawdę dwoma bardzo doświadczonymi zawodnikami, bo jeden ma 34, drugi 33 lata, jeden Serb, drugi z Trinidadu i Tobago zawodnik. Naprawdę bardzo ciekawi zawodnicy, którzy bardzo dużo wiedzą o piłce i przede wszystkim to, co zauważam, czego się nauczyłem w ten rok czasu, to przede wszystkim więcej widzę na boisku. Gdzieś nabrałem bardzo dużo doświadczenia, jeśli chodzi o poruszanie się po boisku, gdzieś tam jeśli chodzi o zagrania, o to, jak przede wszystkim grać w piłkę, żeby było skutecznie, żeby też czasami było widowiskowo, żeby po prostu gdzieś tam lepiej grać i też grając tutaj na pozycji box to box, gdzieś tutaj chłopaki zawsze mówią, że strasznie dużo biegam, ale nie, że głupio biegam, tylko gdzieś bardzo dużą wartość dodaną dodaję do drużyny dzięki temu bieganiu w środku, ale no, nauczyłem się lepiej bronić na pewno tutaj typowo na Islandii, że też widzę po moich odbiorach, których potrafię mieć sporo w trakcie meczu. Nie miałem tego w Polsce, bo gdzieś w Polsce grałem bardziej ofensywnie, tutaj gram box to box na pozycji numer 8 i na pewno mocno poprawiłem ten aspekt. A powiedz mi, trenerzy, tutaj zauważasz coś takiego, tak jak w Europie oczywiście się gra, że trenerzy wymagają od zawodników ofensywnych też powrotu do obrony i bronienia własnej jedenastki praktycznie w 11, tak jak się dzisiaj gra w piłkę. Jasne, że tak jak trzeba, to i bronimy też w 11 i to jest jak najbardziej naturalne. Ja osobiście uważam, że nasza drużyna gdzieś tam typowo, jeśli chodzi o defensywę, jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani. To też w sumie było widać wczoraj, wynik tego nie odzwierciedla, ale gdzieś dobrze bronimy. Mamy dobrych zawodników, jeśli chodzi o odbiór piłki i nie ma problemu, żeby się cofnąć z całą drużyną na swoją połowę i później gdzieś zaatakować po prostu szybkim kontratakiem. A jesteście takim zespołem, który lubi posiadać piłkę, dużo podań, wielopodaniowość, czy drużyna, która gra z kontrataku? Jak to wygląda? Choć na razie oczywiście ciężko mówić, bo ja tylko skupiam się na tych meczach, jeden mecz w Pucharze Islandii i ten mecz ligowy wczoraj, ale jak to wygląda na treningach? Osobiście powiem tak, że no wiadomo, każdy lubi mieć piłkę. Też mamy zawodników, którzy lubią gdzieś utrzymać piłkę. Potrafimy wymienić bardzo dużo podań gdzieś tam przed oddaniem na przykład strzału, ale myślę, że lepiej czujemy się gdzieś tutaj typowo na Islandii, jeśli się troszkę cofniemy i pójdziemy z kontrataku, dlatego że też nasi zawodnicy ofensywni to są bardzo szybcy zawodnicy, gdzieś też potrafimy dać te kluczowe podanie i po prostu wykorzystać taki szybki atak. W tamtym sezonie w sumie wyglądało tak samo, że często oddawaliśmy na chwilę inicjatywę zespołowi, który nawet już z nami przegrywał powiedzmy 2-0, a później strzelaliśmy im trzeciego i czwartego gola, więc myślę, że dobrze czujemy się przesuwając po prostu na swojej połowie, a później szybki odbiór piłki, kluczowe podanie i gdzieś tam też strzelenie bramki. Myślę, że w tym na pewno czujemy się chyba lepiej niż w takim budowaniu bardzo długim akcji.
W jednym zdaniu tak fajnie powiedziałeś, że właśnie tutaj piłkarze, już chyba wiesz, dlaczego piłkarze chodzą do pracy, bo nie ma co tutaj robić. Powiedz mi, czy tobie troszeczkę tego brakuje z Polski? Właśnie tych większych rozgrywek? Czy właśnie to miejsce w Sangerdi jest dla ciebie idealne? Choć przecież do Sangerdi, do Keflaviku, czy nawet do Reykjaviku wcale nie jest daleko, ale tak jestem ciekaw, jaka jest twoja perspektywa. Czy brakuje tobie takiego większego troszeczkę życia? Czasami oczywiście po meczach, po treningach. Ja powiem tak, generalnie bardzo fajnie się czuję. Aktualnie mieszkam w Keflaviku i być może na dniach przeprowadzę się, uwaga, do Gryndaviku, gdzieś do miejscowości, no, w której jakby była ewakuacja też wszystkich ludzi, ale gdzieś już tam się robi coraz bardziej bezpiecznie i też miejsce, gdzie być może będziemy mieszkali, jest bezpieczne, można tam żyć i prawdopodobnie gdzieś tam się przeprowadzę do tej miejscowości. No to wiadomo, że tam praktycznie no, nie będzie ludzi, więc, ale mi to jakby nie przeszkadza. Też w tamtym sezonie mieszkałem w Sandgerdi i mimo, że to jest mała miejscowość, to jakby nie narzekałem na to, że na przykład nie ma co robić, bo też akurat to jest taki fajny region Islandii, w którym się znajduję, że jest blisko, tak jak powiedziałeś, do Keflaviku, do Reykjaviku 40 minut, więc z tym jakby nie ma problemu. Jeśli chce się poczuć trochę większego miasta, to można wsiąść w samochód i pojechać, a tak to na co dzień, chociaż jest spokój. Mhm. Właśnie wspomniałeś ten wulkan, tak chciałem zapytać o ten wulkan, bo to już od kilku lat trwa z przerwami i powiedz mi, no ta ewakuacja Grindaviku, no to wszyscy wiedzą, co tutaj się działo wiele miesięcy temu, ale mówisz, że ludzie tam wracają, że jest możliwość mieszkania, a z wulkanem, wulkan się uspokoił w waszych tam rejonach? No już się uspokoił, na pewno gdzieś tam ta lawa tak nie płynie jak wcześniej, ale dalej jest aktywny. Tylko byłem dzisiaj właśnie w Gryndaviku oglądać to mieszkanie, w Mhm. którym prawdopodobnie będziemy mieszkać. No to gdzieś tam no cały czas osoby, które są za to odpowiedzialne, pracują przede wszystkim przy zbudowaniu takiej barykady. Już tam w sumie jest zbudowany taki ogromny płot z kamieni dookoła całego Gryndaviku. Gdzieś też już mają się brać za naprawę tych wszystkich dróg, te wszystkie zniszczenia poprzez po prostu te ruchy ziemi i tak dalej. Więc jak dzisiaj byłem, na pewno to wygląda tak wow, jak zobaczyłem gdzieś tą lawę przy drodze, która w sumie wpływała na drogę, gdzieś tam teraz ta droga to są kamienie, ale widać, że Islandczycy jakby szybko zareagowali i też im mocno zależy na tym, żeby po prostu ludzie, którzy tam mieszkali, nawet od dziecka, żeby po prostu mogli wrócić do siebie, do domów, być może nie dokładnie do swoich domów, bo niektóre domy tam są całkowicie zniszczone, ale gdzieś do innej części po prostu Gryndaviku. Zobacz, to jest niesamowite. Ja miałem znajomego, chyba teraz mieszkają albo w Keflaviku, albo w Sangerdi mieszkają. Pracował w Grindaviku i mieszkał w Grindaviku i jeździliśmy tam z żoną do niego parę razy zostawiać auto, jak jechaliśmy na wakacje do Polski. I ta droga, o której mówisz, ja ją widziałem przedwczoraj, że to jest shooter, teraz robi się shooter, ale tam była Mhm. normalna droga, a teraz jest zdjęcie, było pokazane i film, jak właśnie ta lawa była przy drodze, o której mówisz. To jest też nieprawdopodobne doświadczenie dla nas Polaków, coś, z czego my nigdy nie spotkamy w Polsce, w Europie prawdopodobnie, tej środkowej naszej. O, Otóż to, jak ja to dzisiaj zobaczyłem, no to coś niesamowitego. Tam generalnie jak się wjeżdża też do Gryndaviku, to w ogóle no jakby ta droga, która była po linii prostej, ją ciężko gdzieś tam teraz naprawić i w ogóle ją odzyskać, moim zdaniem. I zrobili też taką właśnie drogę z kamieni dookoła, troszkę dłużej się jedzie, no ale jakby co jest super, też taka szybka reakcja, no bo w ogóle Islandczyków, jeśli chodzi gdzieś tam o naprawienie tych wszystkich szkód, które no, wyrządził wulkan i gdzieś to myślę, że fajnie wygląda. Też byłem dzisiaj w Gryndaviku i tak jak mówię, na pewno wrażenie zrobiła ta zastygnięta lawa dookoła, gdzieś te ruchy ziemi, gdzie przykładowo droga była prosta, a teraz jest taka górka przykładowo albo taka, więc na pewno ciekawie, duże wrażenie na mnie to zrobiło, ale druga sprawa jest taka, że duże wrażenie na mnie zrobiło to, że tam naprawdę teraz jest dużo ludzi, którzy jeżdżą, którzy normalnie żyją, czyli gdzieś tam te życie wraca, mimo że jak się gdzieś tam Islandczycy pytali właśnie, gdzie się przeprowadzamy, bo wiedzieli, że będziemy się właśnie z zawodnikami tymi zagranicznymi teraz przeprowadzać, mówiliśmy do Gryndaviku, no to myśleli, że sobie żarty robimy. Mhm. A powiedz mi, jak wjeżdżałeś do Grindaviku, nie wiem czy widziałeś, a widziałeś te domy, które dosięgnęła lawa?
Tak, generalnie właśnie gdzieś wyszliśmy z samochodu, bo byliśmy z trenerem naszym, który właśnie od małego mieszka w Gryndawiku, to nam pokazał w ogóle te wszystkie zniszczenia, jak to wszystko wyglądało. No to jasne, widzieliśmy gdzieś te budynki, które były kiedyś, no ale teraz już jest zastygnięta czarna lawa, więc to na pewno niesamowite. Robi wrażenie, no bo tak jak powiedziałeś, w Polsce gdzieś takiego zjawiska no nie zobaczymy. Jest to troszeczkę zeszliśmy z tematu piłki, ale myślę, że dla postronnych osób jest bardzo ciekawy temat, bo tak jak mówię, no niewielu może tego doświadczyć. Ja nigdy nie widziałem tego. Ja jedynie na zdjęciach, mimo że tutaj żyję, no ale tutaj na północy jednak my nie mamy problemu na szczęście. Są inne, jest przede wszystkim wiatr i ciężka zima, bo tutaj ta zima była teraz trwała 6 miesięcy. No to dobrze. Jestem też ciekaw, czy Grindavik będzie grał na swoim stadionie tam, bo oni grają w pierwszej lidze, czy ten stadion nie został naruszony, ale myślę, że oni grają, bo z tego co patrzyłem, to wyniki są, więc albo grają gdzieś indziej, albo u Grałem siebie. gdzieś indziej, bo tam gdzieś przy ich stadionie być może wrócą na ten stadion, ale no bardzo blisko tego stadionu otworzył się krater tam, gdzie tam też Aha. domy no, wyglądają jak banany teraz tak na dobrą sprawę, więc to było dosyć blisko tego stadionu, no ale też mam nadzieję, że będą mogli wrócić, bo ten stadion mają naprawdę bardzo ładny. A obserwujesz ogólnie, co się dzieje w polskiej piłce? Jasne, jasne, no mam dużo znajomych, więc też obserwuję jak to u nich wygląda, więc jasne, że tak. Jak patrzysz na sytuację w polskiej ekstraklasie i wyścig o Mistrzostwo Polski, to co sobie myślisz? No taki wyścig żółwik trochę, ale co jest ciekawe, jakby niesamowite jest to, że o niektórych klubach mówi się, że to jest ich najlepszy sezon od lat, że są niesamowici, że super grają, a o niektórych klubach, że najgorszy sezon od lat, a mają po tyle samo punktów gdzieś tam w tej topce naszej ligi. Tak jak mówię, gdzieś tam nie śledzę mocno ekstraklasy, jak grają moi znajomi, to wtedy oglądam, ale gdzieś nie śledzę, ale wiem jak wygląda sytuacja w tabeli i na pewno jest to dosyć ciekawy sezon. Ale siarkę i pniówek obserwujesz. I jasne, czasami gdzieś tam spojrzę na wyniki, wiadomo, że w tych klubach, w których się grało, zawsze gdzieś tam też ciekawie, jak sobie radzą po prostu Mhm. aktualnie. Też właśnie obserwuję cały czas też niższe ligi. Mnie też bardziej interesuje to, bo zawsze doceniam tych zawodników, którzy grają na niższych szczeblach, bo wiadomo, trzeba mieć umiejętności na poziom ekstraklasy, ale jednak ci zawodnicy, którzy grają właśnie na tym poziomie, na którym ty grałeś w Polsce, też często mają szansę przeskoku, czy to do drugiej ligi, czy to do pierwszej, też są wielkie talenty i fajni młodzi i też doświadczeni zawodnicy. Jeszcze chciałem Cię zapytać, bo jeszcze będzie ten pomidor, o którym Tobie mówiłem. Albo dobra, najpierw zrobimy pomidora, jeszcze Tobie zadamy 2 pytania po pomidorze. Czyli tak, zrobimy sobie pomidora, ja sobie go tutaj ustawię z Tobą. Czyli I mam odpowiedź tak, nie, albo pomidor? tak, będzie 10 pytań Okej. dla Ciebie. Ja będę czytał, tak, nie, no i masz jednego, no żeby nie było za Mhm. łatwo. Myślę, że pytania będą takie intuicyjne i stosunkowo łatwe. Myślę, nie będzie tutaj żadnych, wiesz, sytuacji, że o, dobra, już jest pierwsze. No i dobra, zaczniemy. Pierwsze pytanie do Ciebie. Nie za dobrze wszedłem z formą w ten sezon w Rejnirze. Nie, Hubert najwięcej asyst, Jakub najwięcej czystych kąt, ja dołożę kilka goli. tak, Porażka 1-5 w Pucharze Islandii z KH siedzi mi w głowie. nie, bo nie grałem w tym meczu, więc Okej. Mimo tego wierzę, że coś fajnego w tym sezonie wydarzy się dla Rejniru. tak, Obóz, na którym niedawno byłem z drużyną, był na najwyższym poziomie. tak, Piłkarsko czuję, że jesteśmy lepsi niż w zeszłym sezonie. tak, Poleciłbym każdemu zawodnikowi współpracę z Travel Football Work Management. tak, Jeszcze wrócę do Polski grać w piłkę. pomidor, Okay. Zadomowiłem się w Islandii. Czuję się tutaj bardzo dobrze. tak, Reprezentacja Polski wyjdzie z grupy na Mistrzostwach Europy w Niemczech. tak. Okej, fajnie. Fajnie, bo tak też pytanie zadałem, nie pamiętam, czy Jakubowi Górskiemu, czy mojemu poprzednikowi, twojemu, ale no nieważne. Właśnie tak chciałem cię zapytać o twoje marzenia, no bo przecież no, piłka nożna to jest to, co robisz, pewnie co uwielbiasz. Czy masz takie jakieś
wewnętrzne marzenia, nie mówię, że jakieś plany, bo przecież skupiasz się teraz na kolejnym meczu i kolejnych miesiącach na Islandii, ale masz takie jakieś marzenia odnośnie tego, że jeszcze chciałbyś gdzieś zagrać, spróbować, bo jesteś bardzo młodym zawodnikiem. Myślę, że na pewno, no gdzieś też patrząc nawet na naszą drużynę, no to wczoraj pierwsza 11 to tak na dobrą sprawę, no byłem najmłodszy, a druga chyba najmłodsza osoba, no to był Kuba Górski w bramce, który ma 25 lat, więc na pewno gdzieś ten wiek jest na moją korzyść, plus dodatkowo liga, w której aktualnie się też znajdujemy i myślę, że gdzieś ten najwyższy poziom na Islandii jest osiągalny, tak jak powiedziałeś, jakby nie myślę o tym, skupiam się na następnym meczu, na tym sezonie najbardziej, zobaczymy co będzie dalej, ale gdzieś widzę tą perspektywę, bo na pewno odżyłem tutaj na Islandii po tym, co gdzieś było w Polsce, jak się po udanej, uważam, gdzieś tam przygodzie juniorskiej w CLJ-kach zderzyłem z seniorską piłką w trzeciej lidze, no to myślę, że teraz odżywam przede wszystkim jako piłkarz, też na pewno rozwijam się mocno jako człowiek, więc jasne, że tak, że widzę siebie później gdzieś na jeszcze wyższych poziomach. A powiedz mi też, jestem ciekaw tej atmosfery w drużynie, czy ona jest taka odpowiednia do tego, że te wyniki mogą pójść, że zmienią się, ta porażka w pucharze, ta porażka teraz w lidze, weekend, że zauważasz właśnie tą fajną atmosferę, że czujecie, że razem możecie coś fajnego zrobić, też z racji tego, że są lepsi zawodnicy, to jak powiedziałeś przed chwilą. Powiem tak, nigdy po porażce 3-0 nie miałem w pierwszym meczu ligowym, nie miałem takiego przeświadczenia, że to będzie dobry sezon. Jakby, że jesteśmy w stanie grać naprawdę bardzo dobrze w tym sezonie i że te wyniki będą na pewno lepsze. Wiadomo, to wszystko się też okaże teraz w następnym meczu, gdzie gramy właśnie też z Benjamikiem, właśnie z Kormakurem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na wyjeździe. To też na pewno ten mecz nam dużo powie o nas w tym sezonie, ale mam dobre przeczucia i jeśli chodzi o atmosferę w drużynie, no to na pewno jest dobra. Dobrze się też czuję w szatni. Tak, wspomniałeś na początku, jak gadaliśmy o Robercie Błąkale, tutaj też z Travel, i ja Jakubowi Górskiemu zadałem to pytanie, że ma świadomość tego, że w tym sezonie zagra 2 mecze, gdzie w bramkach dwóch islandzkich zespołów będą Polacy najprawdopodobniej, Robert i Jakub. I tak sobie myślę, z twojej perspektywy zawodnika ofensywnego, czy już sobie ostrzysz zęby i tam sprawdzasz, kiedy to Selfos pojawi się na tej rozkładce, bo tak popatrzyłem, że to Selfos fajnie zaczęło sezon, oni wygrali teraz w weekend 1-0 i Tak, z pamiętamy, że Kormakurem właśnie. no właśnie, to też wcale nie był łatwy mecz, bo tylko 1-0, nie wiadomo jak wyglądało, mogliby wygrać 5 pewnie, gdy jakby wykorzystali sytuację, ale tak jestem ciekaw właśnie, czy to też jest w twojej głowie, że taki fajny mecz się szykuje, taki polski mecz, że nie będzie jednego, dwóch, trzech, ale będzie czterech Polaków w składzie na islandzkiej wyspie. Jasne, no jedyna okazja, żeby strzelić bramkę polskiemu bramkarzowi, no bo gdzieś tam w innych meczach trochę by był przypał, gdybym naszemu polskiemu bramkarzowi strzelił bramkę, ale jasne, że tak, no na pewno fajne doświadczenie. Też z Selfos graliśmy mecz właśnie sparingowy, w tym pucharze sparingowym, gdzie też doznałem kontuzji. Robert wtedy nie bronił, bo też miał jakiś lekki uraz. Grał Kuba, Hubert, no i ja gdzieś tam pierwsze 20 minut, więc jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy wszyscy byli na boisku i wiadomo, też nie mogę się doczekać tego meczu w lidze. I powiedz mi tak, fakt, że to były przygotowania, to były pierwsze mecze, jak to wyglądało, bo przecież Selfos to jest były pierwszoligowiec. Jasne, że tak. Osobiście, jeśli mam coś powiedzieć o tym meczu, no to na pewno widać było, że jeszcze ani jedna i druga drużyna nie grają tak, jak będziemy grać w lidze, więc też ciężko stwierdzić, ale tam wynik mógł być szczerze różny i my mogliśmy wygrać, finalnie oni wygrali, mógłby być też remis, więc no na pewno też ciekawy mecz się szykuje, wiadomo, to też jest właśnie spadkowicz z pierwszej ligi, więc wiadomo, że jest to na pewno dobra drużyna. No ale wszystko zobaczymy, jak wyjdzie w planiu, jak się z nimi zmierzymy teraz w lidze. Dobrze, ja wam życzę, żeby był ciekawy mecz, na pewno będę obserwował ten mecz, bo no, oby było dużo goli, oby były asysty, gole, żeby były karne, bronione, puszczone i będzie mega fajnie. Już tak na koniec, 55. minuta naszej rozmowy. Chciałem cię zapytać o Huberta. Dołączył do waszego teamu, no bo przecież w tamtym sezonie nie był z wami, był w innym zespole. Jak się czuje? Wiemy, jaką Hubert, ty znasz go. Ja poznałem go jeszcze nie osobiście, ale też się troszeczkę znamy. Wiemy, jakie ma usposobienie, ale jak się odnalazł w Rejnirze i czy dużo dodał do waszej drużyny?
Na pewno wartość dodana, gdzieś takie doświadczenie po prostu na lewej obronie. Wiadomo, tak jak powiedziałem gdzieś na początku wywiadu, musimy się nauczyć grać razem, bo gdzieś też ten mecz, który teraz zagraliśmy, był pierwszym meczem, gdzie graliśmy no, tą jedenastką. To był w sumie nasz pierwszy mecz, bo gdzieś tam zawsze kogoś brakowało, albo kontuzja, albo coś innego, więc wiadomo, musimy nauczyć się grać, ale tak jak mówię, no gdzieś ta lewa noga, gdzieś te dośrodkowania, to na pewno duża wartość dodana od Huberta dla całego Reiniru. I myślę, że też z sezonem zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale jak odpowiedziałem na tej zabawie w Pomidora, mam nadzieję, że dużo asyst Huberta w tym sezonie. Okej. A jeszcze takie pytanie, jak wygląda to, jeżeli chodzi o waszą defensywę? Gracie dwójką środkowych obrońców, trójką, wahadłami? Gramy tak, 4 obrońców, dwóch środkowych obrońców, 2 bocznych, w środku trzech środkowych i napastnik 2 skrzydłowych. Mhm, czyli klasycznie tak, takie ustawienie. Okej. Tak jest. Siedzisz na zewnątrz? Nie, siedzę sobie aktualnie na takim tarasie oszklonym Aha, małym. tak wygląda właśnie w tle, jakbyś siedział na zewnątrz i tak sobie pomyślałem, nie wiem, 15, może 16 stopni. A jaka jest temperatura teraz u ciebie? Mniej więcej? Myślę, że około 10 stopni jakoś, ale jest bardzo słonecznie. Widzę Teraz właśnie, widzę aktualnie błękit. sobie mogę pokazać. O O, jest właśnie, coś takiego. teraz widać. To No, też więc fajnie. jest na pewno ciekawie i nie wieje aż tak bardzo, jak zawsze, więc jest fajnie. Gdyby na tej Islandii nie wiało, tak jak powiedziałem na początku, to by naprawdę była super pogoda cały czas, bo słońce często się teraz pojawia. Czyli do września, przynajmniej na pewno do września zostajesz oczywiście ze swoją drużyną. 20, z tego co wiem, 22 spotkania przed wami, 11 w rundzie, bo jest 12 zespołów, czyli jest o co grać. No i co, no życzę wam wszystkiego dobrego, naprawdę tobie, żebyś się rozwijał, bo fajnie to wszystko wygląda, też obserwuję was i będę obserwował, tak więc bardzo tobie dziękuję za tą rozmowę, bardzo tobie dziękuję za kilka fajnych kwestii, które powiedziałeś. No i życzę tobie i wam, Jakubowi i Hubertowi wszystkiego dobrego. No i co najważniejszego, no oczywiście dużo zdrowia. Trzymajcie się i wygrywajcie mecz za meczem, a jak nie wygrywajcie, to przynajmniej remisujcie. Trzymaj się ciepło, pozdrawiam. Dziękujemy, pozdrawiam. Trzymaj się, hej.